Dzień dobry, witam serdecznie moich stałych podglądaczy. Nowy dzień, piękny dzień, nowy vlog. Moi drodzy, dzisiaj jako, że mamy lipiec, od jakiegoś czasu zresztą, ale lipiec to jest głównie czas zajmowania się wszelkiego rodzaju trawnikami, trawą, sianokosy, łąki i tym podobne rzeczy. Ale chciałbym tak naprawdę dzisiaj powiedzieć o trawnikach, głównie o trawnikach. Może nie będę zajmował się łąkami, bo ten temat to jest zupełnie odrębnym tematem, zupełnie innym tematem niż trawniki przydomowe. Zauważyłem ostatniego czasu, w ostatnich latach w Polsce trend na niekoszenie właśnie trawników, skwerów i tym podobnych miejsc właśnie, nawet i w mieście. Wygląda to fatalnie, estetycznie, fatalnie. Często trawa, zaznaczam, trawa po pas, nie mylić tego z łąkami, bo trawniki oparte na bazie mieszanek takich a la łąki, one wyglądają naprawdę no ładnie, mają kwiatki, są kwiatki jakieś, prawda, różnokolorowe, różne rodzaje tych roślin jest pomieszana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w Polsce ktoś wpadł na genialny pomysł, aby zaoszczędzić kasę i wypromował trend niekoszenia trawy, tak, trawników. Te polskie trawniki, szczególnie w miastach, wyglądają fatalnie, ponieważ jest to zazwyczaj jakaś tam trawa, jakiejś tam odmiany, która notabene, tak jak powiedziałem wcześniej, jest po pas i często w tej trawie nie ma szans, żeby urosły żadne inne rodzaje roślin. Nie ma tej zachowanej tej różnorodności tych roślin, kolorystyki, niż podobnej takiej jak mamy na łąkach, tak? Bo istotą właśnie niekoszenia tych trawników w Polsce, głównie w miastach, było wprowadzenie tego trendu na po prostu na zagospodarowanie tych terenów na zasadzie właśnie łąki. Takiej na przykład łąki, jaką tutaj mamy za mną. Proszę zobaczyć. Tutaj na tej łące mamy różnorodność, prawda? Są różne gatunki tych roślin, są kwiatki. Wygląda to dosyć estetycznie. W Polsce natomiast jest to po prostu trawa po pas. I teraz tak, dlaczego należy kosić trawniki? Przydomowe trawniki. A to jest ja już to wyjaśniałem kilka lat temu w swoich postach facebookowych oraz chyba również na którymś z filmików, ponieważ wszystko, co nie jest koszone, to jest pozostawione sobie, dziczeje. Tam się po prostu rozwija jedynie patologia, tak? Więc te polskie skwery, polskie trawniki, nie dość, że estetycznie wyglądają fatalnie, jakby to było po prostu trzeci świat, nie było stać wodarzy na koszenie, albo nie wiem, komuś zabrakło odrobinę estetyki, prawda?
to jeszcze w tych trawnikach wylęgają się różne niepotrzebne owady typu komary, meszki, jakieś muchy, które są uciążliwe szczególnie właśnie w miastach. I stąd właśnie ostatniego czasu pojawiają się tego typu patologie również i w mieście, tak? Moi drodzy, i teraz tak, koszenie trawników w moim przypadku, po pierwsze estetyka, po drugie bezpieczeństwo, ponieważ wokół domu masz przestrzeń, którą spokojnie sobie możesz obserwować ze względu na zwierzynę, dziką zwierzynę, prawda, typu, nie wiem, wilki, kojoty, lisy i różne tego typu właśnie kuny. Te zwierzęta właśnie, one też trzymają się z dala właśnie domostw i mamy szansę po prostu uchronić się dzięki właśnie koszeniu trawnikom, tak jak w moim przypadku. To sama sytuacja jest właśnie tak jak powiedziałem, meszki, muchy. Niewykoszenie trawnika w moim przypadku równa się z niemożliwością wyjścia na zewnątrz podczas lata. Po prostu zżarłyby mnie komary, meszki, muchy, tak zwane muchy, jelenie i tym podobne rzeczy. One to są bardzo uciążliwe pasożyty, które no, potrafią dać się we skórę człowiekowi bardzo uciążliwie. Koszenie trawników również daje takie korzyści jak dla mnie, że moi drodzy, mogę sobie po prostu siąść na ciągnik, prawda? I dzięki temu, że jeżdżę, koszę trawę, przychodzą mi do głowy różne fajne przemyślenia, pomysły i tym podobne rzeczy, więc traktuję to również jako formę relaksu, formę takiego odstresowania, zamiast gdzieś tam siedzieć u psychologa i opowiadać głupoty ze swojego życia, to polecam Wam wsiąść na kosiareczkę, na traktorek i pokosić wokół domu, porobić porządki i gwarantuję Wam, że od razu będziecie się dużo lepiej czuli po takim koszeniu niż po wizycie u jakiegoś tam psychologa czy innego tam figofago. Tak więc, moi drodzy, koście trawniki oczywiście w miarę rozsądku, prawda? Wiadomo, że jeżeli jest duża susza, macie teren, który jest, nie wiem, piaszczysty, to wiadomo, że nie należy tego trawnika kosić często, tak jak w moim przypadku, gdzie mam tereny podmokłe i koszenie trawnika dla mnie jest zbawienne ze względu na to, że osusza teren wokół domu, co jest dla mnie dużym plusem. Także wiatr przewiewa, słońce szybciej właśnie osusza właśnie wszelkiego rodzaju takie moczary, różnego rodzaju rozlewiska, których nie potrzebujemy, tak jak w moim przypadku one są w nadmiarze, więc ja sobie mogę na to pozwolić. Właśnie między innymi dlatego koszę te trawniki często i w moim przypadku niekoszenie trawników nie wchodzi w grę. Nie miałbym po prostu tutaj racji bytu, racji życia ze względu właśnie chociażby na te wszystkie owady, które no, zżarłyby mnie po prostu żywcem. Moi drodzy, dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam wspaniałości i zapraszam na następne moje vlogi. Mam nadzieję, że coś ciekawego z nich wyciągniecie, coś ciekawego na nich zobaczycie. Pozdrawiam. Hej!